Serdecznie zapraszam do odcinka 20 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 19. W poprzednim 19 odcinku opowiedziałem o działalności Kościoła grecko-katolickiego na ziemiach Polski w latach 1918–1945. W tym odcinku opowiem o ekspansji Kościoła grecko-katolickiego w Polsce powojennej. Kościół grecko-katolicki nigdy nie przyznał się, ani nie został rozliczony ze swoich wrogich Polsce działań w czasie międzywojennym, jak i podczas II wojny światowej. I co więcej, cieszył się poparciem ze strony władz papieskich. Mało tego, za naszą wschodnią granicą nadal panuje kult Bandery i innych zbrodniarzy kraińskich, odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach w czasie i po II wojnie światowej. Aby zrozumieć uległość obecnych władz, zwanych polskimi, wobec kraińców, warto obejrzeć nie tylko playlistę Wilcze Echa, ale również Prometeizm, gdyż te dwa korytarze w labiryncie naszej rzeczywistości w pewien sposób się łączą, uzupełniają i mogą uchylić rąbka tajemnicy ściśle strzeżonej przez służby niezbyt specjalne. Chociaż Watykan już dwukrotnie odrzucił starania o beatyfikację Andrzeja Szeptyckiego, dzięki osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego, próby uczynienia go błogosławionym nadal trwają. Niepojęte jest postępowanie byłego papieża Jana Pawła II, który w 2001 roku na hipodromie w Lwowie wyraził swoją nadzieję, że ujrzy Szeptyckiego w chwale świętych. W tym samym dniu papież beatyfikował Jozafata Kocyłowskiego i 27 nowomęczenników grecko-katolickich, również biskupów podległych Szeptyckiemu, podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę. Powstają pytania, czy wiedza przedstawicieli Kościoła katolickiego o historii Polaków z Wołynia i Małopolski Wschodniej była niepełna lub zdeformowana? Czy może ulegli naciskom władz świeckich, jak to bywało w przeszłości? A może siłom szatana dążącego do panowania nad światem? A jeśli tak, to kto jest jego reprezentantem na ziemi? Czy Sobór Watykański II, na którym pojawiają się antyreligijne treści, był tym momentem zwrotnym, w którym szatan przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę? Pozostawmy te pytania, przynajmniej chwilowo, bez odpowiedzi i przyjrzyjmy się czasom bardziej współczesnym, w kontekście omawianego do tej pory Kościoła. Tuż po zakończeniu I wojny światowej na terenach województw wschodnich II RP wierni Kościoła grecko-katolickiego stanowili około 70% ogółu ludności. Jednakże w latach 1927 do 1934 na prawosławie przeszło około 20 000 Łemków. W wyniku konwersji na prawosławie i następujących podziałów dochodziło do aktów przemocy dotyczących praw własności do cerkwi i cmentarzy. Zależnie od województwa na prawosławie przeszło od 50 do 20% ludności. W celu zatrzymania tego procesu w roku 1934 Stolica Apostolska powołała apostolską administrację Łemkowszczyzny, zarządzaną z Watykanu. Jednym słowem, w 1934 roku Unia Brzeska odbiła się czkawką, co jest zupełnie naturalną reakcją na siłowe narzucanie innej wiary. Wydarzenia te wyraźnie wskazują bądź na złą wolę Rzymu i ówczesnych władz świeckich naszego małego imperium, bądź na ich uległość wobec sił zewnętrznych, sterujących od początku całą operacją o kryptonimie Unia Brzeska.
O tym, co działo się z tworem Unii Brzeskiej w czasie II wojny światowej, czyli z Kościołem unickim, zwanym od 1774 roku Kościołem grecko-katolickim, opowiedziałem w poprzednim odcinku. A więc nastał czas, aby opowiedzieć o dalszej jego historii po jej zakończeniu. Po II wojnie światowej część cerkwi Kościoła grecko-katolickiego znalazła się na obszarze Związku Radzieckiego. Na synodzie w Lwowie w 1946 roku podjęto rezolucję o unieważnieniu Unii Brzeskiej. Oznaczało to odłączenie grekokatolików od zwierzchnictwa Kościoła katolickiego i powrotu do rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Jednym słowem, Związek Radziecki postanowił naprawić zło zapoczątkowane w 1596 roku, prowadzące do rozłamu Kościoła prawosławnego, co w terminologii współczesnej można by nazwać atomizacją społeczności prawosławnej. Niestety, narzucanie siłowe religii, jak to było w przypadku Unii, jest bardzo złym pomysłem i prowadzi tylko do antagonizmów w danej grupie wyznaniowej. Ponadto tworzenie tej Unii było działaniem stricte politycznym, dalekim od samej religii, co udowodniły kolejne wydarzenia historyczne. W Polsce powojennej w 1956 roku zezwolono Ukraińcom między innymi na utworzenie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które podjęło starania o reaktywowanie Kościoła unickiego. W wyniku tych zabiegów prymas Stefan Wyszyński, sprawujący opiekę nad grekokatolikami na mocy przysługującego mu prawa, 14 marca 1957 roku wyraził zgodę na utworzenie placówek duszpasterskich Kościoła grecko-katolickiego pod administracją Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Na swojego wikariusza generalnego dla wiernych obrządku grecko-katolickiego prymas mianował księdza Wasyla Chrynyka 8 września 1967 roku. Popatrzmy na mapki przedstawiające wpływy Kościoła grecko-katolickiego w różnych okresach historycznych Rzeczypospolitej. Mapka pierwsza pokazuje, że w 1772 roku na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów kościoły grecko-katolickie znajdowały się na ogromnym obszarze, stanowiącym ponad połowę całego państwa. Nie będę wymieniał nazw eparchii, czyli diecezji Kościoła grecko-katolickiego, natomiast podkreślę fakt, że od podpisania Unii Brzeskiej minęło zaledwie 176 lat. Rozbite przez Unię społeczeństwo prawosławne przyzwyczaiło się do sytuacji niepewności wiary, a więc raz zwyciężali unici popierani przez Rzym i króla polskiego, a raz prawosławni dyzunici popierani przez władze carskie. Czyli tak naprawdę była to walka pomiędzy siłami Zachodu a siłami Wschodu, a nasze małe imperium, zinfiltrowane przez wszelkiej maści agentów czy służby specjalne, od zawsze było podporządkowane Zachodowi. Można teoretycznie zadać pytanie, po czyjej stronie powinniśmy stanąć? Czy lepszy dla nas byłby jednak Wschód, a może lepiej nadal sprzymierzać się z Zachodem? Pytanie to pozornie wydające się trudnym, w rzeczywistości takim nie jest. Sprzymierzać się trzeba tylko z jedną stroną, a mianowicie tylko i wyłącznie z narodem polskim, a od pozostałych trzymać się jak najdalej. Żadne siły zewnętrzne, czy to Zachodu, czy Wschodu, nie prowadzą interesów zgodnych z naszą racją stanu. A jeśli tak jest, to obie strony są praktycznie wrogami naszego małego imperium. Dlatego też trzeba prowadzić interesy korzystne dla naszej gospodarki, zarówno ze Wschodem, jak i z Zachodem, ale nigdy przenigdy nie stawać po którejkolwiek stronie.
Do dalszych rozważań w tej kwestii powrócę w innych odcinkach. A teraz powróćmy do analizy kolejnej mapki. Mapka druga z 1939 roku wskazuje na dużo mniejszy obszar wpływów Kościoła grecko-katolickiego, bo jedynie południowo-wschodnie rejony Polski, II Rzeczypospolitej. Przemyśl, Lwów, Stanisławów i Sanok. Oznacza to wyraźnie, że wpływy sił dążących do ekspansji tego kościoła zmniejszyły się znacznie. Pomimo tego, właśnie w tym okresie doszło do potwornych zbrodni ludobójczych dokonanych przez ludność kraińską na Polakach. Przejdźmy teraz do czasów bardziej współczesnych. Na mapce trzeciej z 2019 roku, Trzecia Rzeczypospolita, wyraźnie widać, że kościoły grecko-katolickie są już w całej Polsce, którą podzieliły na dwie części: diecezję przemysko-warszawską i wrocławsko-gdańską. Jednym z powodów tej niezwykłej ekspansji jest niewątpliwie dalsze ochładzanie stosunków Polski z Rosją, wywołane głównie działaniami agenturalnymi państw na zachód i południe od Odry. Istnieje również pewien ważny powód, o którym opowiem później. Mapka czwarta pokazuje sytuację w rok później, czyli w 2020 roku. Nadal Kościół grecko-katolicki zajmuje cały obszar Polski z tą różnicą, że dokonano podziału na 3 diecezje: olsztyńsko-gdańską, przemysko-warszawską i wrocławsko-koszalińską. Tutaj można zadać pytanie, dlaczego władze Watykanu zdecydowały się na dalszy podział diecezji Kościoła grecko-katolickiego i jaki to może mieć związek z naszą rzeczywistością? Z uproszczonej analizy mapek wynika wniosek, że wpływy Kościoła grecko-katolickiego przed II wojną światową były ograniczone do południowo-wschodniego obszaru Polski. Jednakże po II wojnie światowej nastąpiła ogromna ekspansja tegoż kościoła, który w czasach współczesnych zajmuje już cały obszar Polski. Powstaje więc pytanie, co spowodowało tak potężną ekspansję Kościoła grecko-katolickiego na terenie Polski w okresie powojennym? Bez wątpienia złożyło się na to wiele przyczyn, do których powrócę później, gdyż sprawa ta jest bardziej złożona i poważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Dlatego też chwilowo przyjmijmy za pewnik fakt najistotniejszy. Kościół grecko-katolicki jest wszechobecny na terenie całego naszego małego imperium, chociaż jego działalności praktycznie nie dostrzegamy. Zastanówmy się zatem w następnym odcinku, co może wyniknąć z tego faktu dla nas Polaków, szczególnie w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 20, w którym opowiedziałem o ekspansji Kościoła grecko-katolickiego w Polsce w latach powojennych. Serdecznie zapraszam do odcinka 21 pod tytułem Unia, część 20.